SAP Business One Web Client możesz zarządzać dokumentami i danymi podstawowymi, korzystając z nowego narzędzia nawigacyjnego, jakim są widoki list. W tym wideo pokażę kilka opcji pracy z listami, takich jak filtrowanie, sortowanie czy grupowanie wyników, zapisywanie i udostępnianie ich, czy wyświetlanie w formie graficznej. Pokażę to na przykładzie listy zleceń sprzedaży. Klikam kafel otwartych zleceń sprzedaży. W lewym górnym rogu ekranu widzę informację o bieżącym widoku. Po rozwinięciu listy mogę zobaczyć inne dostępne widoki dla tego obszaru. Widok listy jest podzielony na dwa główne obszary: pasek filtrów i tabelę wyników. Pasek filtrów obejmuje różne opcje filtrowania, sortowania czy grupowania parametrów wyświetlania. Pole Szukaj umożliwia wyszukiwanie dowolnego tekstu. Wyszukiwanie dotyczy tylko wyświetlanych kolumn. W polu danego filtra mogę wpisać ręcznie daną wartość. Wpiszę na przykład nazwę klienta. Teraz na liście mam wszystkie zlecenia tego klienta. W polach filtrów mogę również wpisywać wartości ręcznie. Wpiszę na przykład numer dokumentu. Kliknięcie w obszarze wyświetlanej linii otwiera dokument. Strzałką wracam do poprzedniego widoku, wyczyszczę filtr. Inną opcją jest wybór z listy w polu filtra. Wybiorę na przykład kod odbiorcy. Mogę użyć dodatkowego pola wyszukiwania w tym filtrze. Jest też możliwość wprowadzenia wartości wielokrotnych. Wpiszę na przykład numer dokumentu. Klikam Enter, następnie klikam Start, żeby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania. Mogę też użyć znaków mniejszy lub większy, żeby wpisać potrzebny mi zakres. W zależności od danego filtra mogą być dostępne dodatkowe parametry filtrowania. Na przykład w polu data dostawy mam kilka dodatkowych opcji. Mogę na przykład ustawić zakres dat lub wybrać inną opcję z listy. Ja wybiorę następne 3 dni. Widzę teraz listę zleceń z datą dostawy zaplanowaną w ciągu 3 najbliższych dni. Pasek filtrów mogę dostosować do własnych potrzeb. Klikam Dostosuj filtry. Wyświetli się cała lista filtrów, które mogę dodać lub usunąć te, których nie potrzebuję. Obszar tabeli wyświetla dane zgodnie z filtrami ustawionymi na pasku filtrów. W zależności od rodzaju wyświetlanych danych można wykonywać różne zadania. Na przykład utwórz, kopiuj do, zamknij, anuluj, wyświetl podgląd itd. Dodatkowo w ustawieniach widoku mogę wybrać kolumny, które mają być wyświetlane i ustawić ich kolejność, używając odpowiednich strzałek. Ja dodam projekt, a usunę numer referencyjny. Mogę ustawić kryteria sortowania danych według jednej lub wielu kolumn, dodając kolejną za pomocą ikony plusa. Jest też dostępny dodatkowy filtr, który jest filtrem wtórnym, do tych już wybranych na pasku filtrów. Dane wyświetlane na liście mogę również grupować. Tak przygotowany widok z wszystkimi filtrami mogę zapisać. Klikam strzałkę w lewym górnym rogu i wybieram opcję Zapisz jako. Dodatkowo widok mogę ustawić jako publiczny,
aby umożliwić korzystanie z niego innym użytkownikom. Ja wybiorę standardowy. Będzie on dostępny w moich widokach. W każdej chwili mogę go edytować lub usunąć. Tabelę mogę też eksportować do Excela. Inną opcją zapisania tego widoku jest zapisanie go w postaci kafelka. Klikam ikonę udostępniania i wybieram Zapisz jako kafelek. Nadaję tytuł i wskazuję grupę, w której kafel ma się wyświetlać. W tym wypadku będzie to moja strona główna. Przejdę na stronę główną. Tu jest dostępny kafel. Co istotne, klikając w kafel będę mieć dostęp do najbardziej aktualnych danych. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiem o graficznej prezentacji i analizie danych w widokach list.